Kariera 50 Centa została brutalnie przerwana w momencie, kiedy otrzymał 9 strzałów. Wydawało się, że marzenia o wielkiej scenie legły w gruzach. Columbia Records zerwała z nim kontrakt na debiutancką płytę. Ten dramatyczny moment, zamiast go złamać, stał się jego największą siłą. Przekształcił ból w swoją supermoc i stworzył coś więcej niż tylko muzykę. Zbudował własne imperium. Oto, czego jego historia może nauczyć każdego z nas. Odcinek powstał w odpowiedzi na te komentarze, bo tak działa ten kanał. Wy piszecie, o kim nagrać, a ja to realizuję. Zaczynamy. Lekcja 5. Nieustraszoność. Curtis Jackson, znany światu jako 50 Cent, urodził się 6 lipca 1975 roku w South Jamaica, w Queens, stan Nowy Jork. Dorastał w jednej z najniebezpieczniejszych dzielnic, w której przemoc, handel narkotykami i ubóstwo były na porządku dziennym. Już od najmłodszych lat życie rzucało mu poważne wyzwania, a tragedie, które przeżył jako dziecko, ukształtowały jego mentalność i podejście do życia. W centrum tego wszystkiego znajduje się jedna z jego najważniejszych lekcji – odwaga i nieustraszoność. Curtis stracił matkę, Sabrinę Jackson, gdy miał zaledwie 8 lat. Sabrina była samotną matką, która zaczęła handlować drogami, aby utrzymać siebie oraz syna. Niestety, w świecie pełnym przemocy, zdrad i brutalnych rozrachunków, Sabrina została zamordowana w niejasnych okolicznościach, w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Ta tragedia zrujnowała dzieciństwo Curtisa i na zawsze zmieniła jego życie. Po śmierci matki zamieszkał z dziadkami, którzy mieli już na utrzymaniu 9 innych dzieci. Brak stabilnej figury rodzicielskiej i życie w przepełnionym chaosie domu nauczyły go jednej kluczowej rzeczy. W tym świecie nikt nie przyjdzie mu na ratunek. Jak sam powiedział, zrozumiałem, że jeśli nie zrobię czegoś sam, nic nie zostanie mi dane. Już w wieku 12 lat poszedł drogą matki. Zaczął handlować narkotykami. Jego zdolności adaptacyjne szybko uczyniły go częścią brutalnego świata przestępczości. Wciągnęła go rywalizacja, gdzie przetrwanie wymagało szybkiego myślenia i absolutnej nieustraszoności. Z czasem zrozumiałem, że na ulicy przetrwają tylko ci, którzy potrafią działać pomimo strachu. Co ciekawe, Curtis nie porzucił ambicji zdobywania wykształcenia. Uczęszczał do szkoły średniej, choć w tamtym czasie często balansował między byciem uczniem a młodym handlarzem, aż w końcu został aresztowany za posiadanie narkotyków oraz broni, co na chwilę spowolniło jego działalność. Jednak nawet w więzieniu wykorzystał czas, by zastanowić się nad tym, co zrobić ze swoim życiem. Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Curtisa był dzień, w którym został postrzelony 9 razy. W 2000 roku w progu domu swojej babci stał się celem zamachu. Został trafiony m.in. w rękę, nogę, biodro i twarz. Pomimo ciężkich obrażeń, które mogły zakończyć jego życie, Curtis przeżył. Otrzymanie postrzału w twarz wpłynęło na jego sposób mówienia, nadając jego głosowi charakterystyczne brzmienie, które później stało się jego znakiem rozpoznawczym w rapie. Lekarze byli zdumieni, że przeżył. Jeden z pocisków minął jego tętnicę szyjną o kilka milimetrów. Pomimo fizycznych obrażeń, Curtis wykorzystał to doświadczenie, by mentalnie przygotować się na wszystko, co może przynieść przyszłość. Jak powiedział później, jeśli przeżyłem to, mogę przeżyć wszystko. Zrozumiał, że każde doświadczenie, nawet najbardziej bolesne, można przekształcić w siłę. Dzięki tej filozofii stał się jednym z najbardziej zdeterminowanych artystów w branży. Stanął przed wyborem: poddać się trudnej rzeczywistości, czy odwrócić swoje życie i skierować je na nowe tory. W tamtym czasie miał podpisany kontrakt z Columbia Records i nagrany debiutancki album Power of the Dollar. Niestety, jego sytuacja dramatycznie się zmieniła. Columbia, zaniepokojona problemami artysty i obawiająca się o swoją reputację, zdecydowała się zakończyć współpracę. Album nigdy nie został oficjalnie wydany, a Curtis znalazł się bez wytwórni i bez wsparcia w branży. Dla wielu artystów zerwanie kontraktu z dużą wytwórnią oznaczałoby koniec marzeń o karierze. Jednak dla Curtisa było to zaledwie kolejne wyzwanie. To właśnie wtedy przyjął pseudonim 50 Cent. Inspirowany lokalnym złodziejem z Brooklynu, który symbolizował walkę o przetrwanie w trudnych warunkach. Jak wyjaśniał, 50 Cent oznacza zmianę.
To ktoś, kto bierze to, co mu się należy, ale zawsze działa według własnych zasad. Curtis powrócił do korzeni i skupił się na pracy nad mixtape'ami. W krótkim czasie jego undergroundowe projekty, takie jak Guess Who's Back, zaczęły zdobywać uznanie w środowisku hip-hopowym. Co ważniejsze, te niezależne działania promocyjne przyciągnęły uwagę Eminema oraz Dr. Dre, którzy dostrzegli w nim potencjał, którego Columbia nie była w stanie zauważyć. W 2002 roku zaproponowali mu kontrakt z Shady Records, łamane na Aftermath, co zapoczątkowało nowy rozdział w jego karierze. Współpraca z Eminemem oraz Dr. Dre zaowocowała wydaniem przełomowego albumu Get Rich or Die Trying. Płyta odniosła gigantyczny sukces, sprzedając się w milionach egzemplarzy i wynosząc 50 Centa na szczyty listy przebojów. To, co jedni uznali za ryzyko, drudzy przekuli w sukces. Bycie nieustraszonym to nie tylko cecha osobowości 50 Centa, ale także podejście do biznesu. W jednym z wywiadów powiedział: większość ludzi boi się ryzykować, bo obawiają się porażki. Ja zawsze byłem gotowy zaryzykować, bo wiem, że nawet jeżeli przegram, nauczę się czegoś nowego. Dzięki tej mentalności Curtis zbudował swoje imperium, obejmujące muzykę, telewizję, napoje alkoholowe, a nawet książki motywacyjne. Zawsze działał odważnie, co pozwoliło mu podejmować decyzje, które inni uważali za zbyt ryzykowne. Odwaga, której nauczył się na ulicach Queens, była kluczowa w każdym aspekcie jego życia. Odwaga nie oznacza, że się nie boisz. Odwaga oznacza, że nie pozwalasz, by strach cię kontrolował. Jeśli chcesz osiągnąć sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, musisz nauczyć się kontrolować swój strach i przekształcać go w motywację. A to właśnie Curtis pokazuje, że odwaga to nie dar, ale umiejętność, którą można wypracować. A jak jego bycie nieustraszonym wpłynęło na budowanie lojalnego zespołu i kto odegrał w nim największą rolę? Lekcja 4. Odpowiedni ludzie. Budowanie silnego i lojalnego zespołu to jeden z fundamentów sukcesu 50 Centa. Curtis zawsze rozumiał, że bez wsparcia odpowiednich ludzi, nawet największy talent i ambicja mogą okazać się niewystarczające. Zamiast polegać wyłącznie na sobie, otoczył się grupą lojalnych współpracowników, którzy wspierali jego wizję i pomagali mu osiągnąć cele. Historia G-Unit oraz współpraca rapera z ludźmi z różnych branż pokazuje, jak kluczowe znaczenie ma wybór właściwego otoczenia. G-Unit powstało w latach 90. jako kolektyw hip-hopowy, który miał być czymś więcej niż tylko grupą artystów. W skład zespołu weszli Lloyd Banks, Tony Yayo oraz Young Buck. Osoby, które nie tylko miały talent muzyczny, ale były także związane blisko z Curtisem na poziomie osobistym. Dla 50 Centa kluczowe było to, by pracować z ludźmi, którym mógł zaufać. W trójkę byli przyjaciółmi z dzieciństwa. Tony Yayo pochodził z tej samej dzielnicy i wspierał 50 zanim jeszcze osiągnął jakikolwiek sukces. Od początku istnienia G-Unit raper był nie tylko liderem grupy, ale również jej strategiem. Wiedział, że sam talent nie wystarczy, by zdobyć uznanie w branży. Wykorzystał swoją popularność, by wprowadzić swoich kolegów na rynek muzyczny. Wydali kilka przełomowych mixtape'ów, a te bardzo szybko zyskały popularność w undergroundzie i pozwoliły grupie zaistnieć na szerszą skalę. Mixtape'y takie jak 50 Cent is the Future czy God's Plan stały się fundamentem, na którym G-Unit zbudowało swoją markę. W 2003 roku, po ogromnym sukcesie solowego albumu 50 Centa, grupa wydała pierwszy wspólny album, zatytułowany Beg for Mercy. Płyta zadebiutowała na drugim miejscu Billboard 200 i sprzedała się w milionach egzemplarzy, umacniając pozycję G-Unit jako jednej z najważniejszych grup hip-hopowych tamtych lat. Curtis jako lider zadbał, by sukces muzyczny przerodził się w coś większego. Stworzył nie tylko markę muzyczną, ale także biznesową. Powstała linia odzieżowa, która była jednym z najbardziej dochodowych przedsięwzięć w tamtym czasie. Szybko zyskała popularność dzięki unikalnemu stylowi i umiejętności promowania jej przez członków grupy. Mimo tych ogromnych sukcesów 50 musiał mierzyć się z problemami wewnętrznymi. Najbardziej znanym konfliktem była publiczna kłótnia z The Game, który początkowo był członkiem grupy. W 2005 roku The Game zadebiutował swoim albumem The Documentary, który
który odniósł ogromny sukces dzięki współpracy z 50 oraz Dr. Dre. Jednak The Game szybko zaczął dystansować się od G-Unit i otwarcie kwestionować autorytet Curtisa jako lidera. Konflikt The Game'a i 50 Centa stał się jednym z najgłośniejszych sporów w historii hip-hopu. The Game oskarżał Curtisa o kontrolowanie grupy i brak szacunku dla jego indywidualności, podczas gdy Curtis krytykował Game'a za brak lojalności i dążenie do budowania własnej kariery kosztem zespołu. Konflikt doprowadził do tego, że The Game został wyrzucony z G. Curtis w jednym z wywiadów powiedział: „Nie możesz pozwolić, by ktoś niszczył to, co budujesz. Jeśli ktoś nie jest lojalny, musi odejść”. Ten konflikt stał się dla 50 ważną lekcją w zarządzaniu zespołem. Zrozumiał, że nawet wśród bliskich współpracowników mogą pojawić się osoby, które stawiają swoje interesy ponad dobro grupy. Dlatego Curtis zawsze stawiał lojalność na pierwszym miejscu. 50 Cent na swojej drodze otaczał i w sumie otacza się dalej ekspertami z różnych dziedzin, którzy pomagali mu rozwijać jego imperium biznesowe. Przykładem jest kooperacja z Chrisem Lighty, menadżerem, który był jednym z najważniejszych doradców Curtisa. Lighty był dla niego kimś więcej niż menadżerem, był mentorem, który pomagał mu zrozumieć biznes i wykorzystać każdą okazję do budowania długoterminowego sukcesu. Po jego śmierci w 2012 roku 50 wielokrotnie podkreślał, jaki wpływ miał na jego życie. Było jednak coś jeszcze. Zrozumienie własnej wartości. Lekcja 3. Znaj swoją wartość. Jedną z kluczowych lekcji, które 50 Cent wyniósł z trudnych doświadczeń swojego życia, było zrozumienie własnej wartości. Dla Curtisa pojęcie to nie ograniczało się jedynie do kwestii finansowych. Chodziło o świadomość własnych umiejętności, zasobów, siły i zdolności podejmowania decyzji w sposób, który przynosi długoterminowe korzyści. Znajomość swojej wartości pozwoliła mu nie tylko osiągnąć wielki sukces w muzyce, ale także stworzyć potężne imperium biznesowe. Po rozwiązaniu kontraktu z Columbią znalazł się w bardzo trudnym momencie. Branża muzyczna postrzegała go jako zbyt ryzykownego artystę. Wiele osób mogłoby to odebrać jako sygnał, że ich kariera dobiega końca. Jednak Curtis miał inne podejście. Skoro Columbia go nie docenia, to znajdzie swoją własną drogę. Pomimo tego, że album nigdy nie został wydany przez Columbię, single takie jak How to Rob czy Get the Current zyskały uznanie w undergroundzie. Został on doceniony jako utalentowany tekściarz, co pomogło mu zaś zdobyć szacunek wśród innych raperów oraz producentów. Ale na tym się nie skończyło. Skupił się na tworzeniu mixtape'ów, które pozwoliły mu bezpośrednio dotrzeć do fanów, tych, których już znał, ale także zdobyć nowych. Później wydał Get Rich or Die Trying, o którym już wspominałem, który w ciągu zaledwie tygodnia sprzedał się w niespełna 1 milionie egzemplarzy. Single takie jak In the Club oraz Many Men stały się ogromnymi hitami, a on stał się gwiazdą światowego formatu. Po ogromnym sukcesie w muzyce, Curtis zrozumiał, że jego wartość wykracza daleko poza hip-hop. Rozpoczął budowanie swojego imperium biznesowego, a jednym z najbardziej przełomowych momentów w jego karierze była inwestycja w Vitamin Water. W 2004 roku Curtis podpisał umowę z firmą Glassao, stając się nie tylko twarzą kampanii reklamowej, ale także udziałowcem. Curtis miał udziały w firmie Vitamin Water jako część wynagrodzenia za promowanie produktów. Gdy w 2007 roku Coca-Cola kupiła firmę za ogromne pieniądze, czyli $4,1 miliarda, udziały 50 Centa przyniosły mu około $100 milionów. Wspaniała inwestycja. Ta decyzja pokazała, że Curtis nie tylko zna swoją wartość jako artysta, ale także rozumie swoją siłę jako marka. Inwestycja w Vitamin Water była przykładem właśnie tego, że potrafił myśleć długoterminowo i miał umiejętności wykorzystywania swojego nazwiska, by budować majątek. 50 Cent wielokrotnie mówił, że każda decyzja biznesowa, którą podejmuje, jest oparta na długoterminowej strategii i nie interesuje go szybki szmal. Jego podejście do negocjacji widać było również w umowach muzycznych. Kiedy Eminem i Dr. zaproponowali mu kontrakt z Shady Aftermath Records, Curtis zadbał, by umowa była korzystna zarówno dla niego, jak i dla jego zespołu. Dzięki temu mógł nie tylko wydać Get Rich or Die Trying, ale także pomóc swoim kolegom z G-Unit w rozwoju ich karier. W jednej z historii wspomniał, że kiedy negocjował swoją umowę z marką odzieżową, spędził ponad tydzień na analizie wszystkich zapisów w kontrakcie, zanim go podpisał. Znajomość własnej wartości to nie tylko kwestia finansowa.
Curtis zawsze był świadomy, jak ważna jest kontrola nad swoim wizerunkiem i narracją, jaką buduje wokół siebie. Jednakże raper nigdy nie zapominał o pewnej zasadzie – ciągłym rozwoju. Lekcja druga – rozwój. Jednym z najważniejszych filarów sukcesu 50 Centa jest jego zdolność do adaptacji i nieustannego rozwoju. W świecie, który zmienia się w zawrotnym tempie, Curtis zrozumiał, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana. To było kluczowe dla jego przetrwania w branży muzycznej oraz późniejszego sukcesu w innych dziedzinach, takich jak telewizja, biznes oraz inwestycja. Na początku XXI wieku 50 Cent był jednym z największych artystów hip-hopowych na świecie. Jego debiutancki album i kolejne płyty, takie jak The Massacre, sprzedały się w milionach egzemplarzy, a Curtis zdobył globalną sławę. Jednak wkrótce branża muzyczna zaczęła przechodzić drastyczne zmiany. Wraz z rozwojem technologii takich jak MP3 oraz serwisy streamingowe, tradycyjna sprzedaż płyt zaczęła gwałtownie spadać. Wytwórnie muzyczne, które wcześniej inwestowały miliony dolarów w artystów, teraz ograniczały budżety i przerzucały się na cyfrową dystrybucję. Dla wielu artystów, którzy osiągnęli sukces w erze CD, oznaczało to nie lada problem. 50 Cent zrozumiał, że aby przetrwać, musi dostosować się do nowej rzeczywistości. Zamiast polegać wyłącznie na muzyce, zaczął eksplorować inne możliwości, które pozwoliły mu rozwinąć swoją markę poza branżą muzyczną. Co ciekawe, w 2007 roku, kiedy 50 Cent wydał swój album Curtis, przegrał głośne starcie tytanów z Kanye Westem, którego to płyta Graduation sprzedała się lepiej w pierwszym tygodniu. Curtis zrozumiał wtedy, że rywalizacja z artystami, którzy eksperymentowali z nowymi brzmieniami, była sygnałem, że musi znaleźć dla siebie nowe pole do działania. Jednym z największych dowodów na zdolność 50 Centa do ewolucji było jego wejście w świat telewizji. W 2014 roku zadebiutował jako producent wykonawczy oraz aktor w serialu Power, który szybko stał się jednym z największych hitów stacji Stars. Serial opowiadał historię właściciela klubu nocnego, który prowadzi podwójne życie jako szeryf narkotykowego imperium. Power stało się jednym z najchętniej oglądanych programów w historii stacji, przyciągając miliony widzów w każdym sezonie i zdobywając uznanie krytyków. 50 grał postać Canana Starka, jednego z głównych antagonistów, co pomogło ugruntować mu swoją pozycję w Hollywood. Sukces Power sprawił, że Curtis podpisał 4-letni kontrakt z Lionsgate Stars, uznawany za jeden z największych w historii telewizji kablowej. Stworzył kilka spin-offów, co uczyniło uniwersum Power jedną z najbardziej rozwiniętych franczyz telewizyjnych. Podczas gdy wielu artystów ogranicza się do jednego lub dwóch obszarów działalności, 50 Cent zawsze szukał sposobów na dywersyfikację swoich dochodów. Poza Vitamin Water czy odzieżą, zainwestował na przykład w Branson Cognac i Le Chemin de Roi Champagne, które stały się popularne dzięki jego aktywnemu promowaniu w social mediach. Jest także autorem lub współautorem kilku książek. 50 zawsze podkreślał, że jednym z kluczy do sukcesu jest zdolność do przewidywania zmian. Nie czekam na moment, kiedy coś się psuje. Działam wcześniej, aby być przygotowanym na nowe wyzwania. 50 Cent uważa, że jednym z największych błędów, jakie można popełnić, jest trzymanie się przestarzałych strategii. Curtis robi także coś innego. Wykorzystuje znajomość swojej wartości, by kontrolować swój wizerunek i wpływać na postrzeganie go przez innych. Lekcja pierwsza. Jak cię widzą, tak cię piszą. Jednym z największych talentów 50 Centa jest jego zdolność do kontrolowania narracji na swój temat. Od samego początku swojej kariery zrozumiał, że wizerunek w branży muzycznej i rozrywkowej jest równie ważny jak talent i ciężka praca. Dzięki umiejętnościom autopromocji i precyzyjnie przemyślanym działaniom stworzył swoją markę, która jest rozpoznawalna na całym świecie. W wywiadach podkreślał: twój wizerunek to twoja siła, kontroluj go, zanim inni zrobią to za ciebie. Curtis nigdy nie pozwolił, by negatywne opinie innych definiowały jego markę. Zawsze dążył do tego, by narracja była zgodna z jego celami. Przykładem tego jest sposób, w jaki 50 Cent radził sobie z konfliktami. Publiczne spory z artystami takimi jak Ja Rule czy Rick Ross oraz The Game nie były przypadkowymi wydarzeniami, które miały na celu przyciągnąć uwagę mediów oraz umocnić jego pozycję. Dzięki temu jego nazwisko nie schodziło z nagłówków, co przekładało się na wzrost popularności jego muzyki oraz produktów. 50 Cent należy do artystów, którzy perfekcyjnie opanowali sztukę wykorzystywania mediów społecznościowych.
Na swoich profilach w serwisach takich jak Instagram oraz Twitter łączy humor, prowokacje oraz autopromocję. Jego wpisy często stają się wiralami, co sprawia, że jest stale obecny w świadomości swoich słuchaczy. W 2019 roku 50 zaangażował się w internetową krucjatę. Wszystko skierowane przeciwko ludziom, którzy mu byli dłużni pieniądze. Publicznie wywołał takich artystów jak Randall Emmett czy Tera Mari, domagając się zwrotu należności. Choć jego działania wywołały kontrowersje, były również skuteczne. Przyciągnęły uwagę mediów i przypomniały fanom oraz ewentualnym przyszłym dłużnikom, że jego charakter jest naprawdę mocny. Jednym z kluczowych elementów wizerunku 50 Centa jest zdolność do kreowania siebie jako niezależnego gracza. Zawsze starał się sprawiać wrażenie, że nie potrzebuje nikogo i niczego. To on kontroluje sytuację, a nie na odwrót. Taka percepcja czyni go bardziej atrakcyjnym zarówno w oczach fanów, jak i potencjalnych partnerów biznesowych. Ludzie bardziej szanują tych, którzy wydają się nie potrzebować nikogo do niczego. Jeśli wyglądasz na zdesperowanego, nikt nie będzie chciał z tobą pracować. Dzięki tej filozofii 50 zawsze przedstawiał się jako ktoś, kto ma pełną kontrolę nad swoją karierą, niezależnie od okoliczności. Kontrola percepcji odgrywa także kluczową rolę w biznesowych działaniach Curtisa. Kiedy inwestuje w nowe produkty lub wprowadza nowe marki, zawsze dba o to, by były one kojarzone z jego wizerunkiem sukcesu oraz luksusu. Przykładem tego jest marka alkoholi Branson Cognac, która została zaprojektowana jako produkt premium, odzwierciedlając styl życia, który promuje Curtis. Ogólnie rzecz biorąc, 50 Cent promuje swoje marki w mediach społecznościowych, często prezentując te produkty w kontekście prestiżowych wydarzeń lub spotkań z celebrytami, co wzmacnia ich pozycję na rynku. Niezależnie od tego, czy pracujesz w korporacji, prowadzisz własny biznes, budujesz markę osobistą, czy tak naprawdę chcesz zmienić swoje życie, świadomość tego, jak jesteś postrzegany, może znacząco wpłynąć na twoje osiągnięcia. Jak mówi sam 50 Cent, nie chodzi o to, co robisz. Chodzi o to, jak ludzie to widzą. Kontroluj to, a wszystko inne się ułoży. Pamiętajcie o komentarzu z nazwą swojego ulubionego artysty lub zespołu. Elo.